To jest przepiękne szwedzkie Volvo, to jest inne przepiękne szwedzkie Volvo, no i to jest kultowe szwedzkie Volvo. A to jest Volvo. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Auto Made in China i dzisiaj opowiem wam o Volvo EX40 Black Edition. Ładne, co? No, ładne. Ale motora w reflektorze przednim doskonale już znacie. Kształt tylnego światła też doskonale już znacie. Ale widzieliście, jakie ładne oświetlenie ambiente jest wewnątrz tego samochodu? To nie jakaś tam listewka LED, to cały świecący panel. Na drzwiach, przed pasażerem, po prawej stronie kierownicy, po lewej stronie kierownicy i na lewych drzwiach. Jak na prawdziwą Black Edition przystało i ja jestem dzisiaj w wersji Black. Ale to już przepiękne bordowe 444. Wiecie, czemu zawdzięcza swoją nazwę? Silnik czterocylindrowy, 40 koni i 4 miejsca siedzące. To kolejna przepiękna szwedzka legenda. To Volvo Amazon. Właśnie od tego modelu wzięła się w motoryzacji walka o bezpieczeństwo. To nie tylko strefy kontrolowanego zgniotu, ale przede wszystkim 3-punktowe pasy bezpieczeństwa. No i seria 700. Właśnie od tego samochodu średniej klasy narodził się pomysł, by stworzyć limuzynę serii 900. To nowe tak naprawdę przyszło w 2010 roku. To właśnie wtedy Ford sprzedał całe Volvo Chińczykom. No i jakkolwiek byśmy dzisiaj nie zakłamywali rzeczywistości, to szwedzkie Volvo od 2010 roku jest w 100% chińskie. Należy do koncernu Geely. I paradoksalnie to bardzo dobrze, bo od tego czasu samochody Volvo są niesamowite. Ta firma przeżywa wielki rozwój, co ma swoje odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży. Rekordy na świecie, rekordy w Polsce, wszystko dzięki nowym samochodom. Jednym z nich jest właśnie XC40. Auto powstało w 2017 roku, w 2022 przeszło facelifting, a w 2019 pojawiła się wersja elektryczna. I uwierzycie, że to był pierwszy elektryk marki Volvo na świecie? Auto zostało zbudowane na platformie CMA dla samochodów kompaktowych. Dlatego ma kompaktowe wymiary. 4,40 długości, a rozstaw osi to solidne 2,70. No ale najciekawsze jest to, że platforma CMA przewidywała napęd spalinowy. Dlatego w tym samochodzie pojawiały się silniki T3, T5, D3 i D4. Czyli benzynowe 3-cylindrowe 1.5, 4-cylindrowe 1.5, no i 2-litrowe diesle. No ten, jak już powiedziałem, pojawił się w 2019 roku, ale cały czas jako XC40. Dopiero w 2024 roku Volvo przemianowało go na EX40 zgodnie z nomenklaturą dla samochodów elektrycznych. Ale najciekawsze jest to, że wraz z pojawieniem się X40, później EX40, no i po drodze jeszcze C40, pojawiły się inne koncernowe samochody zbudowane na tej samej platformie. Na przykład Lynk CO 01 i Geely, którego nazwę naprawdę jest trudno wymówić. Bo brzmi ona Geely Xingyu. Xingyu. A przecież warto by było jeszcze powiedzieć o innych modelach EX, no i oczywiście o hicie ostatnich dni, czyli o ES90. No ale to może przy innej okazji, bo to przecież też chińskie samochody, więc wjadą na pewno tutaj na kanał. Tym razem powiemy o EX40, pierwszym chińskim, szwedzkim elektryku, czyli SUV z krwi i kości. Przechodząc zatem do konkretów, wersja elektryczna tego samochodu różni się od wersji spalinowej tym grillem. Nie ma tradycyjnego wlotu powietrza, tutaj są tylko jakieś drobne kratki, a poza tym czarna blenda. Jako że to wersja Black Edition, mamy czarne wypełnienie reflektorów, mamy czarne dokładki, czarne progi, nakładki, lusterka i czarne oczywiście relingi. Jest też czarny spoiler, czarna szyba, czarna wycieraczka, no i czarny zderzak. Prawda, że czarny wyszczupla? No i w tym momencie muszę powiedzieć o EX30, które jest zdecydowanie nowocześniejszym samochodem od tego staruszka, ale za chwilę wam pokażę, że to auto jest naprawdę warte uwagi i jest zdecydowanie lepsze jakościowo. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, zobaczcie na jakość wykonania tego samochodu. Boczki drzwi, miękkie tkaniny. Wyłożenie pod łokieć, mięciutkie. Tutaj ładny panel z grafiką. To plastik, ale przyjemny w dotyku. Cała deska jakościowa.
przepiękny, wygodny, chociaż twardy fotel. Trochę piano black, ale jeden schowek, drugi schowek, który chyba jest popielniczką. W dzisiejszych czasach popielniczka. Jest ładowarka indukcyjna, port USB, a nawet 2. No i oczywiście pokrętło ściszania i zgłaśniania. Tak, macie rację, cały czas to samo, cały czas takie, które działa tak. Nieduży jak na dzisiejsze standardy ekran otrzymał zupełnie nowy silnik. Tradycyjne, kultowe już są te wloty powietrza. O jakości niech świadczy także nie tylko ta przepiękna alcantara, nie tylko te plasticzki z mikroschowkami, ale tylne drzwi również wyłożone miękką tkaniną. Bagażnik to solidne 410 litrów, oczywiście wykonane bardzo jakościowo. A jeśli chcecie zobaczyć jakościowe Volvo, to odsyłam Was do innego testu na kanale Auto Made in China, do testu samochodu Zeekr. No dobra, ale tutaj też nie ma plastików, jest miękka tkanina, tutaj też jest ładne i eleganckie wyłożenie, tutaj również fajna rączka i łatwe złożenie takiej półki, a pod spodem przegródka, na przykład na przewody. Jest też tunel do przewożenia długich przedmiotów, no i przycisk, którym możemy rozłożyć hak. A jeśli komuś mało, no to jest oczywiście Frank. Frank, który ma ponad 30 litrów pojemności i możemy śmiało z dumą powiedzieć, że Frank jest Polakiem. A dokładnie ten element Franka jest polski. Made in Poland. Made in Poland w aucie Made in China. No ale tak naprawdę te polskie akcenty w chińskim samochodzie o szwedzkich korzeniach świadczą o jakości. No bo pokażcie mi innego Franka, który miałby takie miłe i miękkie aksamitne wyłożenie. Poza tym, trochę tu napaskudziłem, dywaniki w tym samochodzie także są z Polski. Tak więc, proszę Państwa, mamy pewien wkład w jakość i solidność tego samochodu. A ładowanie to w przypadku AC 11 kW, a w przypadku DC 205 kW po ostatnich aktualizacjach. No dobra, a jak to jeździ? Jeśli nie mieliście okazji siedzieć w tym elektrycznym Volvo, to koniecznie musicie iść do salonu. Wiecie, co tutaj jest najbardziej zaskakującego? Przede wszystkim to, że po wejściu do samochodu nie muszę przyciskać żadnego start-stop. Wystarczy dźwignia na pozycję D i jedziemy. Trochę tutaj ciemno, w końcu to Black Edition, ale chciałem Wam pokazać jedną przydatną funkcję. Jadę sam, widzicie te zagłówki? Trochę ograniczają jednak widoczność. Może warto popracować nad dźwiękiem składania tych zagłówków, ale funkcja ich właśnie składania jest pierwszą, którą znajdziemy na ekranie. Moja miłość do Volvo nie jest tajemnicą. W końcu w garażu stoi przepiękne srebrne 760, uwaga, turbo intercooler. Ale co zachwyca mnie w tym elektrycznym SUV-ie? Tak, jest cichy, tak, siedzi się tu wygodnie, tak, jest dużo miejsca, ale przede wszystkim na uwagę zasługuje dynamika. Wersji napędowych tego samochodu są tak naprawdę 3, no może 4. Pierwsza to najsłabsza, 239 koni mechanicznych i single motor, czyli jeden silnik elektryczny napędzający przednią oś. Druga wersja jest praktycznie taka sama, różni się wyłącznie pojemnością baterii. Zamiast 70 mamy 82 kWh, czyli zamiast 479 mamy 573 km zasięgu, przynajmniej w teorii. No ale największą frajdę daje oczywiście wersja Dual Motor. 408 koni mechanicznych powoduje, że ten samochód naprawdę jest absurdalnie szybki. Ale jest jeszcze wersja Performance 448. To 448 koni mechanicznych, 670 Nm i sprint do setki w 4,6 sekundy. Panie, gdzie tym jeździć? Nie wiem gdzie, ale oby jak najczęściej, jak najszybciej i jak najwięcej. O ile to absurdalne przyspieszenie faktycznie na co dzień może się nie przydać, tak na co dzień z pewnością przydadzą się systemy wspomagające jazdę. Na myśli mam szczególnie jeden, który nazywa się One Pedal Drive. No dobra, a co daje One Pedal Drive? To jest tak naprawdę aktywny tempomat, którego wcale nie trzeba włączać, bo wystarczy, że wsiądę do samochodu i ten samochód widzi przeszkody przede mną i zahamuje przed samochodem, który jest przede mną. Oczywiście, jeśli będę się do niego zbliżał. Niczego nie musisz włączać, niczego przeklikiwać, po prostu tak działa ten system w trybie automatycznym. No bo jak go wyłączysz, to nie działa, a jak go włączysz, no to działa tylko trochę mniej automatycznie.
Więc czasami możesz odnieść wrażenie, że samochód hamuje bez twojego udziału albo nawet za ciebie. A dodatkowo tę funkcję można jeszcze wzbogacić o adaptacyjną reakcję pedału, czyli interweniuje system w przypadku przekroczenia limitu prędkości. Jakie to wszystkie mądre, jakie nowoczesne. A jak wrócić do głównego menu? Przyciskiem Home. I jedyna rzecz, do której będziecie musieli przywyknąć jeżdżąc z One Pedal Drive w trybie automatycznym, to jest silna rekuperacja, czyli mocne zwalnianie. Tryb Performance. No i w drogę. Pod osłoną nocy w końcu to Black Edition pełen gazu. Człowiek nie zdąży nawet pomyśleć. No i proszę, pierwsza próba bez wysiłku 4,89. No czyli jest zatem absurdalne przyspieszenie, jest kopnięcie w plecy, jest wszystko to, co w szybkim samochodzie być powinno. A jak wygląda zużycie energii? Proszę bardzo, już patrzę. Chwilowe to oczywiście absurdalne 29 kWh na 100 km, ale z dystansu 1500 km to nadal 25,7. Przyznacie, że do fabrycznych 17 kWh na 100 km trochę temu Volvo brakuje, a tak naprawdę trochę on przesadza. Ale biorąc pod uwagę realne zużycie i przekładając to na realny zasięg, no to możemy tym samochodem przejechać 300 km. Zgadzam się, niewiele, ale każdy kilometr w tym samochodzie pokonacie z niesamowitą frajdą, bo to jest niesamowicie jakościowy samochód, zdecydowanie lepiej wykonany od EX30, nowszego, no bo przecież EX40 ma już swoje lata na karku. Reasumując, to naprawdę udana konstrukcja, to udany samochód, który daje frajdę z jazdy, który nie przeszkadza swoimi systemami, ba wręcz bardzo mocno pomaga i ułatwia jazdę. No oczywiście pod jednym warunkiem, jeśli nie odstraszy was cena. W podstawie EX40 kosztuje 230 000 złotych. Ten Black Edition kosztuje już ponad 270. I to nie był żenujący żart prowadzącego, bo żenujący żart prowadzącego dopiero teraz. Co mówi ogrodnik do kolegi? Przesadziłeś.